Jakiś czas temu, w poprzednim odcinku wybraliśmy się do Paryża, a konkretnie do dzielnic, które uważane są za niebezpieczne. Jednak wtedy nie mieliśmy przewodnika, a jak to mówią, koniec języka tłumacza pozwoli zrozumieć kontekst dla słuchacza. Dziś wracamy do paryskich miejsc uważanych za te najgorsze, aby przekonać się, czy naprawdę jest aż tak źle, jak pokazują media. No to plan na odcinek jest taki, że jedziemy teraz na stację Stalingrad, tam gdzie skończyliśmy nasz ostatni odcinek, gdzie wygoniła nas pogoda, ale nie będziemy sami, ponieważ będziemy z naszym kolegą, który przeprowadził nas po katakumbach, czyli będziemy mieć kogoś, kto zna język i poprowadzi nas dalszymi śladami tego, co nie zdążyliśmy nagrać ostatnio. Spójrzcie, tam po drugiej stronie bezdomni. To zwykła randomowa sobie stacja, co? Kolejny bezdomny. Co śpi i nikt go nie rusza. Sprawdzałeś, czy ok jest? No tego nie sprawdzę, bo on śpi po prostu. W ogóle śmierdzi jak na dworcu centralnym 20 lat temu, takim przetworzonym moczem, nie? No, albo to my, albo to ten dworzec. To jest Wersal właśnie. Wersal, no. A podobno na Wersalu śmierdziało moczem właśnie. Tak, tak. Teraz jesteśmy w metrze, czyli w miejscu, w którym w końcu w ostatnim filmie nie dotarliśmy. Jak widzicie, dużo bezdomnych, jedziemy na te najniebezpieczniejsze jakby stacje, ale jeszcze jedna rzecz. Wchodząc tutaj, nie wiem czemu nie działały nam bilety i taka starsza pani mi chciała pomóc, wepchnęła się, odbiła swój bilet i można powiedzieć przepchnęła mnie tam. Część tego udało mi się włączyć kamerę, więc nagrałem, jak ona wyglądała, więc serdecznie tej pani dziękuję. No a my jedziemy dalej, żeby spotkać się z naszym przewodnikiem. I już się zaczyna. Bezdomni. No właśnie zobaczcie, że przechodziła jakaś policja i nic, co? Właśnie też tak poza kamerą gadamy, że u nas mniej więcej chyba starają się o to dbać, a tutaj jest już taka znieczulica, że leżą to leżą, nie? Taki trochę metro Nowy Jork, mam wrażenie. No, standard trochę lepszy rzeczywiście, ale to wiesz, jeszcze nie jest to niebezpieczna dzielnica. To na razie na nią zmierzamy, więc... A już wszędzie są bezdomni. I miła pani, która nam pomogła przejść. Alexandre Dumas. Siedliśmy, metro Stalingrad. Idziemy po przewodnika. Idziemy, chodźmy. W ogóle ta kładka, na której jesteśmy, ona jest dosyć długa i tam, gdzie jest możliwość, bo teraz na przykład na nich nie pada i tak dalej, właśnie powstały te ich koczowiska, które zresztą widzieliście na pierwszym odcinku. Trąbią, bip, bip. Pan nie chce się ruszyć. Tutaj zablokował całą tą drogę. Jak widzicie, koreczek już się zrobił aż o tam. Słuchajcie, no jesteśmy z naszym przewodnikiem i można powiedzieć, że ten odcinek zaczynamy w miejscu, w którym ostatni skończyliśmy, czyli kojarzycie pewnie te mosty, po których były koczowiska. No i właśnie dzięki przewodnikowi mam nadzieję, że uda nam się z kimś zagadać, zapytać, jak tutaj się żyje, czy jest bezpiecznie, czy nie. I przede wszystkim sam przewodnik nam opowie coś o tym życiu, ponieważ on tutaj jest od zawsze. Jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio leżał pan pod kocem. Na pewno kojarzycie z poprzedniego filmu. Ale słuchaj, bo szliśmy pod mostem i jakiś facet do nas krzyczał. Co on do nas mówił w ogóle? Chciał się po prostu pokazać przy kamerze, że jesteśmy teraz aktualnie w trakcie filmowania, tak trochę pożartował i mówił, że jest artystą. Artysta, no? Musiał pewnie coś sobie już z rana się fajnie pobudzić i nas zaczepił, że jest artystą i chętnie chciałby, żeby go pofilmować. Okej, bo spoko będzie właśnie, jak ktoś nam wywiadu udzieli na zdrowie. Pytanie, co zobaczymy, bo wcześniej mówię, że Paryż jest podzielony na dystrykty i my znaleźliśmy statystyki, że te konkretne dzielnice są niebezpieczne, nie? I wtedy szliśmy filmowo. Mógłbyś to potwierdzić, jak to wygląda z twojej strony? Te dzielnice są rzeczywiście niebezpieczne, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Paryż jest podzielony na dystrykty, tak jak w Polsce są kody pocztowe. Tak. Sam Paryż ma kod pocztowy 75, a obrzeża Paryża idą od 93, 4, 5, 77 i 78. Najniebezpieczniejsze dzielnice, powiedzmy, w okolicach Paryża to są miasta, które się znajdują w tym dystrykcie 93. Akurat na Saint-Denis. Okej. Czyli tam, gdzie się udajemy, nie? Tam, gdzie się udaje. Ile lat żyjesz w Paryżu? Ty się urodziłeś, czy przyjechałeś jakby tutaj? Ja się urodziłem w Paryżu i znam trochę tą kulturę i
wie mniej więcej, które dzielnice są bezpieczne, niebezpieczne. I tak jak powiedziałem, to te dystrykty, te dzielnice, blokowiska, socjale w okolicach Paryża to są najbardziej niebezpieczne miejsca w Paryżu. W tych obrzeżach to nie jest najwyższa klasa, powiedzmy, Paryżanów. Są dzielnice 17, 18, 19 lub 20 Paryża, gdzie też mają najbardziej złą reputację. Jakbym tak chciał porównać która ma dobrą reputację, to do złej, to 16 dzielnica, centrum Paryża to już są takie bardziej lepsze dzielnice niż tu się Im bardziej oddalając się znajdujemy. od centrum, tym gorzej. Czyli zanim udamy się na Saint-Denis, czyli to, gdzie jest najgorsze, to pokręćmy się może tutaj, może z kimś pogadamy. No i Saint-Denis niech będzie tą wisienką na torcie. Dobra. To taki grill się rozpala właśnie. To jest pan właściciel tego. Zaraz będzie handlował chyba kukurydzę, nie? Ale ciepło od tego daje. Często można się z tym spotkać w Paryżu i w takich miejscach trochę mniej turystycznych, szczególnie na dworcach, gdzie są często osoby z pochodzenia z Pakistanu. Rozkładają taki wózek i węgiel, żeby do rozpalenia i normalnie robią na tym kukurydzę. Jak jest upieczona, to przychodzą ludzie, kolega to sprzedaje, posypuje trochę solą i tak zarabia na życie. How much? 1 euro. Czyli bez głowy, tak? Alors, ce que vous voulez savoir, est-ce que Stalingrad, Stalingrad, miejsce gdzie jesteśmy, to jest miejsce, gdzie kolega się czuje bezpiecznie. Okej, ale czy on jest rodowitym jakby Francuzem, mieszka tutaj od zawsze i jakby się zapytać, czy Paryż jest bezpieczny, ewentualnie gdzie jest niebezpiecznie, o tak. Je voulais savoir de manière, toi tu es de quelle origine? Tu connais pas? Tu connais pas? Tutaj kolega jest z pochodzenia z Afganistanu i jest w Paryżu od 5 lat. Ogólnie w Paryżu czuje się bezpiecznie i nie byłby w stanie powiedzieć miejsca niebezpiecznego. Okej, to dziękujemy, Dzięki. możesz podziękować mu serdecznie. Merci beaucoup, chef. Merci. Spójrzcie, boisko za kratami do kosza. Tylko jak tutaj wejść i grać? Chyba że to ludzie, mieszkańcy mają z bloków jakieś klucze, nie? Chyba, że to jakieś stare czasy, nie? I to tak zostało. No. Zobacz, jak to wygląda w ogóle. High quality, no. Thank But you you. are not from France. No, we are from Poland. I can see you from your accent. So, it's okay to record you, yes? Yeah. Okej, thanks. Are you living here? Or in another district of Paris? I live here almost like 6 months now. 6 months now. Okay. And where are you from? Originally, I am from Sudan. From Sudan, yes? And this guy around here, living under this bridge, yeah? And there is homeless people. There is any chance to get the job for him, for them, or get any rooms? Or how is look like living here? You mean to get a job? Yeah. Because most of them here, Yeah. they don't have papers. Yeah. And it's difficult for them to get a job. Yeah. But most of them, they're asking for asylum situation. Yeah. And they're waiting. So they have to wait, but usually they don't have somewhere to live. That's why they're living here under the bridge. Okay. And what about the government? Government is doing anything with them? They can help them, or they pushing them from here, or they don't care about people living here? I think only the organizations they help too much. Okay. But the government, I mean, like only the police sometimes, Yeah. they come in here, they clean, and they say you have to move your things away, and Okay. we clean up here. And they are very nice. But sometimes there is some police, I don't know from where they come, and they say that you have to leave this place. The people, they don't have somewhere to go. That's why they have to stay here. Even if they move them somewhere for 1 day, 2 days, they will come back again. And last question, because people in the internet there is the statistics, the sentences that there is a dangerous food. Dangerous code. Food.
district, że the district is dangerous. Is it dangerous here, in your opinion? I think for these asylums, Yeah, they don't have something dangerous. But there is some people take drugs, yeah. and sometimes they live near from these asylum seekers. And the other guys who take drugs, that's the guys who are dangerous. And almost maybe most of them they have papers. Okay, thank you so much. Yeah. Nawet on przyzna, że tutaj są jego znajomi, którzy nie mają papierów i tak dalej, że ci ludzie tutaj nie stwarzają niebezpieczeństwa, ale wśród nich często się ukrywają ludzie, którzy handlują narkotykami i to oni stwarzają to niebezpieczeństwo. Czyli tak jak są te statystyki dotyczące niebezpieczeństwa, dotyczące właśnie tych dzielnic dookoła, głównym problemem są ludzie, którzy handlują narkotykami, kradną i tak dalej i to jest wymieszane właśnie z ludźmi, którzy są tutaj, nie? Więc to jest taki... Tym bezdomnymi, z którzy bezdomnymi. O, piją zabrakło mi sobie, słowa, dziękuję. wegetują, ale tak, masz rację. No i rzeczywiście tak jest i to chyba we wszystkich niebezpiecznych dzielnicach tak Tak. jest. Jest dużo bezdomnych, którzy po prostu sobie są żyć, ale w tych bezdomnych również znajdziesz alkoholików, narkomanów, którzy można powiedzieć robią burgę, nie? Dobra, no to idziemy dalej. Podjechał do nas bardzo miły typ na rowerze, żeby nas uprzedzić, żeby uwaga z filmowaniem, ponieważ sporo tutaj osób nie lubi być filmowanych i możemy mieć problemy, więc tylko tak z uprzedzeniem. Zapytałem się, czy chciałby być filmowany, żeby zadać parę pytań. Akurat chciał. on nie chciał, ale bardzo fajny. Uprzedził nas, nie? I uprzedził nas, żebyśmy byli czujni. not record anything here because you will have problem. Okay. I said you one time, you have problem. Record like that, not like that. Ładnie? Okej. No, dobra, idziemy tamtędy. Have a nice day! Merci. Czyli też są ci groźni. Tak, bo podszedł właśnie typ masy i zaczął nawijać, co tu robimy, ale nie tak grzecznie, generalnie w żołnierskich sprawach kazał nam stąd zjeżdżać i właśnie Będą problemy. no krzyczeli po francusku, że raz na ostrzeg zawijajmy się stąd. Po polsku też krzyknęli. Tak, ale no nie możemy puścić Krzyknęli do cenzury. Kamać, no. kamać. Że ogarnęli, że nie wiem po języku czy po czym, ale no generalnie po co tu nagrywamy, żebyśmy się stąd zawijali. Podbiliśmy do pani policjantki, co oni tutaj robią, czy udzielą nam wywiadu. W końcu no, ten przywódca tej ich akcji powiedział, że nie, ale oni tutaj przyjechali po I na to, interwencji są w ogóle, nie? tak, po to, żeby sprawdzić tych ludzi, którzy tam mieszkają, czy nie mają czegoś przy sobie, tak? Tak, akurat w tym przypadku kontrola pojazdu samochodowego. A, ja myślałem, że oni przyjechali do tych... Ale na pewno to był pretekst, że kontrola pojazdu samochodowego, żeby stanąć akurat w takim miejscu z widokiem na bezdomnych, czy wszystko jest No, okej. ta policjantka ci też powiedziała, bo spytałeś właśnie, czy nam może opowiedzieć, jak tu się żyje, ona powiedziała welcome in Paris, wiesz, i wszystko Tak. jasne, no. Dokładnie. Przed chwilą mieliśmy niemiłą sytuację, gdzie panowie, tak jak już wcześniej wam mówiliśmy, kazali nam, ładnie mówiąc, spadać i poszliśmy na drugą stronę do sklepu, aby zapytać, jak im się tutaj żyje, pracuje i tak dalej. No bo wiecie, są tak naprawdę ulice oddzieleni od tych bezdomnych. No i pan nie chciał wystąpić przed kamerą, ale wszystko powiedział naszemu przewodnikowi, który teraz wam opowie o tych standardowych pytaniach, które zadajemy tutaj praktycznie każdemu. Osobiście dobrze, nawet jeżeli zdarzają się takie sytuacje, gdzie wieczorami ludzie, którzy spożywają alkohol i palą normalnie, są czasem sprzeczki, tym bardziej, że u niego sprzedaje alkohol i różne rzeczy. Przychodzą i pytają się może o jakiś gratisowy, albo potem dochodzi do jakichś kłótni. Gdy się zapytaliśmy, czy on zna jakieś inne dzielnice Paryża, takie niebezpieczne, to nie był w stanie też powiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc, prowadząc sklep na takiej dzielnicy nie jest źle. Czyli mimo wszystko, no jakby się nie było znają, więc chyba nic głupiego nie zrobi, najwyżej się skończy na jakiejś potyczce słownej, nie? No więc no, tak jak wcześniej mówiłeś, wiecie, miejscowi ludzie, którzy tu są codziennie, trochę inaczej się do nich podchodzi niż do Polaków z kamerami, więc no, taka prawda. Więc też, wiecie, dla nich miejscowych jest bezpiecznie. Jak chodzicie z kamerami po takich miejscach, no nie jest bezpiecznie, ale sądzę, że jak przeszlibyście tędy o tej godzinie bez kamer, to raczej by się nic nie stało. Wieczorem, nie wiem.
Wszedliśmy do sympatycznego kebaba i prowadzącego nie było, niestety. Prowadzący tego kebaba chętnie by nas oprowadził według pracownika, ale gdy się zapytałem pracownika, czy on się czuje tutaj bezpiecznie w tej dzielnicy w Paryżu, on z kolei przeciwnie do innych powiedział, że jest tutaj różnie i osobiście nie czuje się bezpiecznie. Więc to zależy od osób i od może czego, co się prowadzi. Ostatnio jak byliśmy pod mostem, nie było aż takiego koczowiska, to jest największe w ogóle. No, zgadzam się. Wtedy jak przechodziliśmy, to tutaj chyba nikogo nie było. Może był jakiś najazd czy coś, bo teraz to chyba jest największe z tych koczowisk. Masakra. Tutaj było tak spokojnie, a to jest No, nawet cały nikt nie most. wie. Cały most, nie? No masz rację, bo tutaj widzisz, co się dzieje. W ogóle zobacz, idziemy jednym mostem, który trochę mi przypomina ten most w Kensington. No tam akurat były naćpane zombie, a tutaj są bezdomni po prostu, którzy często są też pod wpływem alkoholu, narkotyków, ale też i zwykli ludzie, więc no, ciężko coś powiedzieć na ten temat. Wiadomo, nie można wszystkich generalizować, ale w większości ci ludzie są tutaj też nielegalnie, dlatego nikt nie chce, żebyśmy go nagrywali, przynajmniej w większości, ponieważ no To co- wiecie, oni tu przebywają. To co ten nasz pierwszy, nie przewodnik, tylko ten facet to wyjazd do Unamucie, ale to mówi, że wszyscy jego koledzy są bez papierów, tylko kurde no... Czy ja to widać, że są bez papierów? No właśnie. Jesteśmy teraz na takim bazarze, bijemy się tam i zaraz będziemy starać się kogoś znaleźć, żeby z nami po prostu pogadał. No może się uda, a może nie. O kurczę, ty, tam jest rzeczywiście ciasno. Tam ja nie zobaczyłem, że on się tam dalej jeszcze ciągnie. W Polsce pewnie też takie targi, tak? No takie, no są, no, ale coraz ciężej znaleźć. Exceptionnel, voilà monsieur, ça c'est à toi. Il y a tout dedans. Exceptionnel. Avant que la police arrive. Regardez, j'ai donné 1, 2, 3. On a donné ça. Moitié scindé. Vous voyez bien que j'ai un petit Tak, no nie, On est en train tylko de donner. tak się zaśmiała, że zanim przyjdzie Moi, je vous policja. conseille d'aller dans un endroit qui est assez Patrz spécial. na nas. Regardez bien, ça s'appelle la Nie wiem, cave. czy to Vous jest, savez, là-bas, il to, est co gratuit. Il va robi me donner à moi. kolega, Tu as les 20 euros de l'eau. Ukrywa Exceptionnel. No. Voilà ma grande. Ale Rentre à la mi się maison, je te wydaje, fais że envoyer la dużo monnaie par la poste. wspólników. Chyba tutaj wspólników i żeby okraść po prostu. No tak, że wiesz, że oni sobie kupują rzeczywiście, że to jest dobre i fajne, a tutaj nagle jednak to są wspólnicy wszystko i oni to robią po to, żeby to sprzedać. No ale dobra, no, tylko musimy uważać na nasze plecaki i wszystko, nie? Trzeba się patrzeć na siebie. Oui, Du coup, ce que je voulais savoir en fait, ici Stalingrad, Barbès, Barbès, oui. est-ce que vous vous sentez en sécurité et est-ce que vous non, avez elle déjà n'est eu pas de des... sécurité, non. Ce sont des voleurs, sont les gens ici, tous les clandestins, les arabes, elles volent, il n'y a pas de travail, elles vendent des cigarettes, elles vendent on vend les médicaments, Kolega tłumaczy, że jesteśmy na dzielnicy, elles vendent des shit, elles vendent le hashish, elles vendent la drogue, la cocaïne. kolega tłumaczy, że jesteśmy na dzielnicy Barbès, czyli zaraz obok Stalingrad i ogólnie Barbès nie jest dzielnicą bezpieczną. Tutaj się duże rzeczy dzieją, tak jak sprzedaż narkotyków, kokainy, haszyszu i dużo tych podobnych. Dużo jest tak samo złodziei z pochodzenia Arabów, Arabskiego i arabskiego. Elles volent les gens, Dużo jest ten. elles volent même les touristes. Dużo turystów tak samo kradną i takie typowe rzeczy. Je voulais savoir aussi, ça fait combien de temps que tu Moi fais ce magasin? j'ai 11 ans ici. 11 ans ici? 11 ans Est-ce que tu as déjà eu des situations un peu compliquées? Un Oui, peu chaudes? oui. Elle va même elle va tuer moi. Ah, Ouais, avec un couteau. oh, Il y en a Tout 2 est- mois, 2 mois hier, 2 mois. il y a 2 mois? Il y a 2 mois, je suis sorti de travail là. Elles sont là, 8 personnes. Elle a pris moi avec un couteau. Elle a frappé ici. C'était le soir ou c'était dans Le soir. Oui. 9 heures Tutaj du soir. kolega prowadzi tą działalność i ten sklepik od 11 lat i zapytałem się go, czy już miał jakieś różne sytuacje trochę skomplikowane i powiedział, że 2 miesiące temu napadło ich, znaczy jego 8 osób napadli go z chęcią do znożowania. O kurde. No, dostał ciosem Avec nożem un tutaj lewy bok ciała. No, o kurde. Więc miał taką Elle trudną a frappé sytuację. avec une bouteille de verre sur la tête. Szklaną butelką tak samo go uderzyli za głową. Tak po prostu, I tak- czy to było tak, że... J'ai réveillé demain dans l'hôpital.
à 4 heures. Et pourquoi en fait c'est chaud comme ça ici? Pourquoi il n'y a pas de sécurité? Il n'y a pas beaucoup de sécurité. Et les gens, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de travail. Ludzie, którzy przychodzą tutaj, to część nie mają papierów, nie mają dokumentów osobistych i to są ludzie, którzy wyemigrowali do Francji bez papierów, no i szukają po prostu sposobu, żeby zarobić na jakikolwiek sposób. Ça, il y a beaucoup de problèmes. I dużo problemów to sprawia. Merci. Nous on va... Bien. On peut filmer le magasin? Oui, bah oui, Ok. avec grand plaisir. No to można chętnie tutaj pofilmować i zrobić mu małą reklamę. Tak. Je veux les pubs. Ouais, on va faire une pub. On va faire une petite pub, ouais. Allez, دقنا وحليب ويوصل الحبيب. Les belles dates, il est là. Les belles dates de l'Algérie. Elles sont là, les belles dates de l'Algérie. C'est unique au monde. Belles dates de l'Algérie. C'est unique au monde. Le produit est algérien, tunisien, marocain, tout ici. Les belles dates, les belles filles de la Grecque. Ça, c'est unique au monde. Unique, il n'y a pas une autre. I słuchaj, powiedz nam, no bo na początku tłumaczyłeś, ale potem trochę popłynął, pokazał nam cały sklep, co on tam jeszcze mówił? No, ogólnie to jako mieszkaniec 12 lat mieszka w Paryżu i pochodzi z Tunezji, to tutaj ta dzielnica Barbès nie jest za bardzo bezpieczna. Tym bardziej z jego strony, jak prowadzi taki sklep już trochę potężny, mieliśmy okazję zobaczyć duży, różne nie da się produkty i te wszystkie produkty pochodzą z Tunezji, Maroku i z Algierii głównie. To różne sytuacje miał na tej dzielnicy. W sklepie to ogólnie robił reklamę swoją i pokazywał tam ciastka, oliwki, napoje arabskie, więc sklep ogólnie był taką reklamą dla niego. No tak, no w sumie za tą reklamę udzielił nam wywiadu, to jest uczciwa cena. Jak chcecie zjeść coś arabskiego, to zapraszam na Barbès, tutaj będziecie mogli coś zjeść, a my idziemy dalej. Ja w ogóle myślałem, że te ciężarówki są opuszczone, a to jest kurde tych sprzedawców, Tak. nie? Tam w ogóle widzę światełka policji, może tam jeszcze podejdziemy, spróbujemy. No chodźmy no. Chodźmy tam na ten... Jedyne słowo, które zrozumiałem, to autoryzacjon. Przyjaźnie, ale no Ale to są nie służby, można. to raczej wiadomo, że muszą mieć zgodę właśnie swoich dowódców. Stary, dzięki wielkie, że nas oprowadziłeś. Dzięki. My lecimy dalej. Było bardzo fajnie, spoko, to w takim razie zostawiam was, jedźcie na Saint-Denis, uważajcie na siebie, bo może być różnie, Może być grubo. może być grubo, tak i do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchajcie, spędziliśmy 2 dni. Odcinek z Katakumb chyba już widzieliście, bo zakładam, że był pierwszy. I mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki jeszcze raz. No dzięki, że nas prowadziłeś i pokazałeś nam to nasze marzenie, które zawsze chcieliśmy zobaczyć. My i Halo Urbex, który Niebezpieczną dzielnicę Paryża. tak, znajduje się za nami, a my jedziemy do Saint-Denis. Nasz przewodnik jeszcze wysłał. Rozmawiałem z dziewczyną, ona mieszkała na Saint-Denis i jak jej powiedziałem, że wybieracie się do dzielni w Homoisin, tam gdzie was wykierowałem, no to powiedziała, żebyście uważali na siebie, bo tam za dnia może być też różnie i podobnie jak Łukasz opowiadał, jak byliście w Stanach na dzielnicy Queens, czyli będą do was tam krzyczeć i tylko no, dziewczyna kazała wam przekazać, żebyście uważali, ale moim zdaniem będzie git. Mam nadzieję, że będzie git. No. Zobaczymy. Jesteśmy w dzielnicy Saint-Denis, udajemy się właśnie na tą poddzielnicę, na te niebezpieczne osiedle. Ale tutaj też są bezdomni, czyli tak generalnie, tak jak w okolicach Paryża, tak również i tutaj. No jak widać tam chociażby ten namiocik, jeden, tam drugi, za słupem trzeci. I tak tu właśnie to wygląda. No właśnie zobaczcie, kolejny namiocik. Tak chyba właścicieli nie ma w domu albo śpią. Powiem wam, że na razie to ładnie wygląda. Gdzieś tam to jest wielkie osiedla. Myślę, że tam mniej ładnie będzie. Powiem wam, że jesteśmy na tym Saint-Denis i naprawdę to wygląda na razie jak takie urokliwe miasteczko pod Paryżem. A tutaj podobno nawet w dzień się dzieją grube rzeczy. Jak dostaliśmy tą lokalizację w przybliżeniu, no to na nią się udaliśmy, ale właśnie życie pisze scenariusze i po prostu przewodnik nie mógł być tutaj z nami, więc jeżeli byście chcieli, to wrócimy tutaj w miejsce, bo
Znowu, statystyki są takie, że na przedmieściach jest niebezpieczniej, ale zależy gdzie, bo tutaj są przedmieścia takie, no sami widzicie jak to wygląda, że to bardziej takie, nie wiem, dla klasy średniej, dla ludzi, którzy po prostu żyją, pracują i tak dalej, mają swoje domki, ale to nie oznacza tego, że na przykład kilometr dalej nie ma tych domów socjalnych, że tak powiem, w których te przestępstwa są, tylko po prostu nie wiem, gdzie one się znajdują, także gdybyście chcieli, żebyśmy wrócili stricte na Sam Denis z naszym przewodnikiem, to dajcie znać, bo bardzo chętnie byśmy wrócili i tutaj, i do katakumb. Blokowiska trochę jak u nas, socjalne. I to właśnie tutaj no mieszka ten cały element, jakbym to nazwał. Więc no jak tam wejdziemy, to może kogoś spotkamy. Sam Denis podobno jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, ponieważ znajduje się na obrzeżach, a na obrzeżach znajdują się budynki socjalne, w których według słów naszego przewodnika, z którym rozmawialiśmy, mieszkają migranci. Część z nich oczywiście pracuje legalnie, ale część z nich zajmuje się tym nielegalnym procederem i tutaj opisał ciekawą właśnie rzecz, że dookoła osiedli zatrudniani są właśnie małolaci od 14-16-latkowie, których jedynym zadaniem jest siedzenie i obcinanie, czy jedzie policja, czy ktoś podejrzany. Jeżeli jedzie ktoś podejrzany, to mają zawołanie albo gwiżdżą, albo dzwonią i wtedy po prostu wszyscy chowają się po osiedlu, ludzie co handlują. Są również ludzie, którzy się nazywają girards, jeżeli dobrze pamiętam, którzy po prostu w domach przez okno podają te narkotyki. Tak? W weryfikatorze musieliśmy użyć tego słowa. No i generalnie jest to schierarchizowane i ci ludzie zajmują się tym nielegalnym procederem i ci ludzie z wiadomych względów nie chcą być nagrywani, więc jeżeli będą nas widzieć, no to oni mogą do nas krzyczeć, żebyśmy się stąd zawijali i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie podbijają te statystyki właśnie, jeżeli chodzi o przestępstwa. Także domy socjalne w dużej mierze zamieszkanych przez migrantów. Czy tam jeszcze w oddali majaczy Stade de France, czy jak to się nazywa, czyli stadion, nie wiem czy to narodowy, chyba narodowy w Francji. I on właśnie jest w tej dzielnicy, albo obok tej dzielnicy. No więc tak to wygląda raczej. Nagrałeś go? A ty nagrałeś? Nie. No ja nagrywałem tamto, no nie nagrałem. Ale widzisz, niby spokojnie jest, a pierwsza osoba, która przechodziła, jak sobie nagrywałem stadion, zaczęła już się czepiać, że nagrywamy. Mimo to, że jego nie nagrywaliśmy, więc to jest dziwne, nie? On idzie tam z daleka, no to może go złapie jego plecy, nie? No idzie tam daleko. Jeszcze tam ludzie patrzą. Czyli pierwszą awanturę tutaj mieliśmy. No ale to tak jak mówię, no jeden człowiek, który się do nas przyczepił, zaczął się rzucać i tyle, więc... To samo dzieje się tam, gdzie byliśmy, też nas pogonili i zaczęli na nas krzyczeć. Więc no idziemy jeszcze w te blokowiska, no i tak naprawdę chyba tam skończymy to wszystko. No bo co tutaj jeszcze dalej robić? I tutaj kończy się nasza druga wyprawa po niebezpiecznych dzielnicach Paryża. Dzisiaj byliśmy z naszym przewodnikiem, dzięki czemu mogliśmy wam pokazać dużo więcej. Pojechaliśmy na Sam Denis, które ledwo co tak naprawdę liznęliśmy, przeszliśmy się i tak naprawdę nic się nie stało. Jedna osoba, która szukała z nami awantury, ale tylko coś pokrzyczał i sobie poszedł dalej. Więc jeśli chcecie trzecią część, to też tutaj wrócimy, bo ponieważ chcemy jeszcze raz wrócić do katakumb i dogramy Sam Denis. A teraz dziękujemy za to, że byliście z nami. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.